Wojtek, tak jak mówiłeś w Szczecinie, kiedy cię odwiedziłem w trakcie tych przygotowań, It's Coffee Time, no dzisiaj kopałeś, jak myślę, ze spokojem, podwójne espresso. Dokładnie, witam wszystkich, witam Trójmiasto, witam Polskę! Budzimy się! Kawa na rejonie! Tak, dokładnie, było podwójne, lecz plan był, żeby było potrójne. Chcieliśmy skończyć walkę przed czasem, lecz N'Jay naprawdę bardzo mocno się przygotował, jak widać też pokazał charakter, bo naprawdę czułem się, jakbym kopał w słup i bił naprawdę w ścianę. To czego tam jeszcze zabrakło? Może bardziej właśnie tego ryzyka, o którym mówił Michał Materla, żebyś jak na tarczach powalczył trochę. No dokładnie, zabrakło trochę ryzyka, nie wiem, czy to było spowodowane rdzą może trochę, że praktycznie ten rok jeszcze nie walczyłem. I może dlatego tak naprawdę chyba w trzeciej rundzie się czułem chyba najlepiej, że wyczułem przeciwnika i tak naprawdę już tylko się czaiłem na jakieś kończące uderzenie. Lecz jak widać N'Jay też pokazał twardą głowę. No, jak widać noga już odmówiła posłuszeństwa, bardzo współczuję. No nie zatańczy dzisiaj, ani przez tydzień najbliższy. Witasz się z organizacją KSW, my cię też tutaj witamy. Co dalej? Kto następny dla Wojtka Kawy? Wiesz co, podejdę trochę z pokorą i chłodną głową. Wiem, że jest jeszcze przed nami bardzo dużo pracy. Troszeczkę jestem zły na siebie. Trenerzy też pewnie trochę. Czuję, że troszeczkę ich zawiodłem. Lecz Michał Materla mówi, wszystko jest dobrze z tego, co słyszałem, albo Irokes to powiedział chyba. no, pokazał dobrą minę do złej gry. Ja wiem, że będziemy troszeczkę poważnie rozmawiać. Jestem gotowy na ciężką pracę, bo wiem, że nadchodzi mój czas i kroczek po kroczku będę się gdzieś tam chciał piąć. Sam jestem ciekaw, jak daleko zajdę, do jakiej możliwości posunę swoje umiejętności i swoją fizykę. Będziemy obserwować tę drogę. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj Wojtek Kawa! Kamil, za chwilę porozmawiamy o tej walce, ale spojrzałeś od razu na swoją prawą rękę, więc muszę zapytać, czy tam musimy się znowu niepokoić o coś, czy coś się wydarzyło. Wiesz co, właśnie cały czas mi okopywał. O kurwa, czekaj. Wiesz co, cały czas mi okopywał i czułem cały czas te jego kopy. I raz podłączył mnie właśnie na wątrobę, stąd właśnie brak kondycji w trzeciej rundzie. Ale przetrwałem, pokazałem się. No i udowodniłem sobie, że ta ręka wytrzyma ten wysiłek walki. No byliśmy pod olbrzymim wrażeniem właśnie tego, ile przyjmujesz tych kopnięć na wątrobę, bo widać było, że to był plan Kenjiego. Bardzo dużo tych uderzeń tam lądowało. Potem ten łokieć. W którym momencie był ten moment podłączenia? Bo chyba nawet nam to umknęło. No bodajże w drugiej rundzie. I od tego momentu kondycja gdzieś tam z takiego paska uciekła do minimum. Ale wróćmy do tego, co ty robiłeś, bo to starcie było mocne, bardzo wyrównane. Czy byłeś przekonany po 3 odsłonach, że to do ciebie powędruje zwycięstwo? Bo Kenji tutaj chodził z podniesionymi rękoma do góry i wydawało się ekipie ze Szwajcarii, że to oni powinni zwyciężyć. Nie no, czułem, że wygrałem pierwsze 2 rundy. Trzecią już troszeczkę oddałem, no bo pomyślałem, że trzeba przetrwać, dlatego na przykład oddawałem pole na siatce. Kenji też był bardzo dobrze przygotowany na moje wycinki, także starałem się oszczędzać kondycję i zawalczyć mądrze. Fajnie jest wrócić po roku w końcu do tej klatki okrągłej? Super, nawet nie wiecie, jakie to jest uczucie. Naprawdę przepetarda, dlatego to właśnie chyba robię. No, uśmiech się w końcu pojawił. Na to czekałem, szanowni państwo, zmęczony, ale szczęśliwy i przede wszystkim zwycięski Kamil Szkaradek! Oleksii, zaraz porozmawiamy o tym zakończeniu, bo to było po raz kolejny fenomenalne poddanie, ale najpierw musimy troszeczkę wrócić do tego, co działo się wczoraj, no bo należą się pewnie fanom tutaj słowa wyjaśnienia, bo trochę namieszałeś. Witam wszystkich. Przede wszystkim chciałem przeprosić organizację KSW za to, że popełniłem taki błąd i nadałem wam kłopot. Za to ta wygrana walka poświęcam tej organizacji, moim szefom i wszystkim tutaj pracownikom, którzy tutaj pracują. Bardzo dziękuję KSW, że ja jestem tutaj i dali mi taką szansę. No i właśnie to zwycięstwo jest dla was. No to teraz powiedz, jak to jest, że wszyscy wiedzą, że ty będziesz szedł po tę kimurę, że będziesz szedł potem po ten trójkąt nogami, że będzie tam balacha, a po raz kolejny udaje ci się to świetnie wyciągnąć. No, co mogę powiedzieć, dużo przerobiałem tego. No, teraz czuję się w tej klatce, jak u siebie w pokoju, nie? Szedłem, wyluzowana głowa, słysząc swój narożnik. Było zajebiście.
No to chyba jedno jeszcze kluczowe pytanie jest tutaj do zadania po tej walce, no bo znów wygrałeś z czołowym zawodnikiem kategorii koguciej, co prawda walka w piórkowej, ale jednak, więc mogą się pojawić pytania o to, czy ty będziesz w przyszłości gotowy w ogóle na tę walkę o pas, czy to był jednorazowy wypadek i ta kategoria kogucia to jest ta dywizja, w której dalej będziesz toczył pojedynki, w której będziesz w stanie mieścić się w limicie. Tak, chcę przeprosić jeszcze raz za ten błąd w najważniejszej walce w swoim życiu, ale poprawię to. To wszystko do poprawienia. Popełniłem błąd, zostawiłem całą wagę na ostatnie chwile. W czwartek z rana zacząłem zrzucać. 4 kilo zrzuciłem po dniu. Zacząłem zrzucać i no nie wyszło. Organizm po prostu zbuntował, no i tyle, tak jest, nie? Zadzwoniłem wcześniej, żeby ogarnąć ten temat, nie? Żeby nie ciągnąć do ostatniego. No nie idzie, no. Co mogę zrobić, nie? Panika i zimna głowa w tym momencie, że no trzeba dzwonić i trzeba ogarnąć, nie? Więc bardzo przepraszam, poprawię się i wrócę do Sebastiana. Ja idę za Sebastianem Przybyszem, nie zależy od tego, jaki wynik będzie w tej walce w main evencie. Sebastian, ja idę. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj Oleksij Poliszczuk. Damian, gdzie jest żona Damiana Stasiaka? To jest pierwsze pytanie. Czy możemy tutaj rodzinę Damiana poprosić, żeby te ostatnie chwile też spędził w gronie najbliższych? Damian, za chwilę na pewno pojawi się twoja rodzina tutaj w klatce, ale ja zacznę tak. Tak jak witałeś nas wiele razy w klatce wojną, zniszczeniem i pokazywałeś, że Damian Stasiak nie pęka, tak samo kończysz na swoich warunkach. Kolejna fenomenalna wojna, kolejne starcie pełne emocji. Jak się żegnać z karierą zawodową, to w ten sposób. Słuchajcie, pierwsze dziękuję wszystkim, którzy jesteście dzisiaj dla mnie tu przyjechaliście. Nie widzieliście, dlaczego kończę karierę, bo to już nie jest ten Damian Stasiak, który był zawsze, który za wszelką cenę chciał nokautować, chciał wygrywać. Jak powiedziałem w wywiadach, zostawię tu kawał serca, jak zawsze zostawiałem. Zostawiłem, wygrałem, ale dziękuję, bo to już nie jest ten Stasiak, który był 3, 5, 2 lata temu. Zostały moje ostatki siły, chęci i to jest najlepszy moment, żeby te rękawice zostawić tutaj w klatce. Na możliwość chciałbym podziękować kilku osobom. Pierwsze, chciałbym podziękować Wojkowi, Jędrzejowi, Martinowi, Maćkowi za szansę, że te rękawice mogę zostawić w ich oktagonie. Szczególnie dziękuję Jędrzejowi, który mega się napracował nad Wojkiem, żebym ja tu dzisiaj był. Wiem, że nie jestem mega osobą do promocji, do sprzedawania się jako debil, showman. Ja charakteryzuję się jednym, że zostawiam serce w klatce i to na koniec pokazałem. Drugie podziękowania dla mojej rodziny, moja żona Paula, moje dziecko Oliwia, moi rodzice, moi najbliżsi, moi kibice, którzy przyjechali specjalnie dla mnie. Dziękuję wam za to wsparcie. Kocham was. Dziękuję wam bardzo. To jest moja chwila. Kolejne podziękowanie dla mojego drugiego ojca. Tam stoi Radek Olczyk, osoba, która w wieku 6 lat przywitała mnie na treningu karate. Dzisiaj
mam 35, 29 lat razem. Mistrzostwa świata, Europy w karate, Mistrzostwa świata, Europy, Polski w jiu-jitsu, cały świat w MMA. On jest twórcą Damiana Stasiaka dzisiaj i przez całą karierę. Ostatnie, bo nie będę was zanudzał, podziękowania dla Dawida Pepłowskiego. W momencie jak dostałem się do UFC, zgłosiłem się do niego, pomóż mi w zapasach. Na początku pomagał mi w zapasach, uczył się MMA na mnie. Później on uczył MMA mnie. Został ze mną do końca kariery. Dziękuję mu bardzo. I ostatnie podziękowania dla moich przyjaciół. Dzisiaj tu w oktagonie jest jeden z nich, Damian Karwacki. Mogę na niego liczyć zawsze, wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dla tych ludzi, którzy tam siedzą, również mogę być w każdej chwili i słyszycie, jak oni mnie wspierają. Ostatnie. Dziękuję wam wszystkim, którzy wysłuchaliście mojego jebanego gadania dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Jak ten gość może mówić, że nie jest showmanem, jak właśnie skradł show? Szanowni Państwo, po raz ostatni Damian Stasiak! Możesz, ty wszystko możesz. Mateusz Pawlik dzisiaj zwycięski. No tak powiem szczerze, marzenia się czasami spełniają. Byłeś tutaj w roli underdoga. Nawet niektórzy mówili, że twardy zawodnik, ale na odbudowanie Wiktora Zaleskiego. Ale to jest piękno sportu, że pokazałeś dzisiaj serducho, miałeś bardzo mądry narożnik, zrealizowałeś wszystkie założenia i masz swoją chwilę, wielką chwilę. Ciesz się, chłopie. No bardzo się cieszę. Rzesza moich kibiców, ponad 300 osób sprzedałem biletów, przyjechali z Ręborka i z okolic. Ale co? To jest zasługa największa prekursora polskiego MMA, jakim jest Grzegorz Jakubowski. On tworzy tą drużynę, potężne byki. To o czym świadczy. Kiedy pojawiłem się w klubie, wyciągnął ze mnie naprawdę wszystko co najlepsze, a dzisiejsze zwycięstwo to jak co zasługa trenera, moich sparring partnerów, z których biorę przykład. Krystian Kaczubowski, Bartosz Leśko, Kacper Formera, Sebastian Przybysz, wzór do naśladowania. A co? Charakter. Jestem też żołnierzem zawodowym i co? Tak jak powiedziałem w wywiadach, idę na wojnę. To był front, może i sportowy, ale ja się czuję tu jak na froncie, bo tak jak widzieliście, walczyłem do samego końca. No tak, tutaj nie było kalkulacji, kapitalnie się to oglądało, bo obaj szliście do przodu. Te uwagi przed trzecią rundą, żeby kopać na dół. Co twoim zdaniem było kluczowe? W którym momencie ty poczułeś, że to jest mój wieczór, że to jest moja walka, że moja ręka powędruje w górę? Tak ufam swojemu trenerowi i te podpowiedzi między rundami. W końcu trenerze, w końcu trochę posłuchałem się ciebie, nie? On nigdy nie mówi, że jest dobrze, nigdy. Dzisiaj byłem na rozruchu porannym, pojechałem z Gdańska do Gdyni. Myślicie, że on coś powiedział? Jesteś w formie? Nie, ale moja żona ze mną była, siedziała, podpatrywała i powiedział mojej żonie: o, Mateusz jest gotowy. Żona mi to przekazała. Ja się ucieszyłem. No trener nigdy nie chwali, no tak wygrasz walkę, fajnie ale trzeba dalej zapierdalać. Ale Ciężko trenować. To jest sport. Naprawdę, kto tam tu był, ten może to zrozumieć. Ale ja ci powiem, że wy potraficie robić niespodzianki. Czy Krystian, czy ja pamiętam, Bartka Leśkę wziął walkę dzień przed galą i przeżył swoją wielką chwilę. Dzisiaj ty masz swoją wielką chwilę. Trener na pewno teraz już ci powie: Mateusz, byłeś przed tą walką w formie, tak trenerze? Był w formie? Nie powiem. Był w formie, ale dowiedziałeś się po walce. Nie, dowiedziałeś się od żony. To teraz ja ci życzę, żeby żona też była z ciebie zadowolona, żebyś był w formie cały czas. Rodzina to jest największy skarb i odkąd pojawił się mój syn 6 lat temu, ja się zmieniłem. Jestem bardzo dobrym człowiekiem i
mogę się tak pochwalić, można ze mnie brać przykład. 2 Mateuszów. Mateuszów, 2, słuchajcie, dzielny żołnierz, który dzisiaj poszedł na sportową wojnę i wygrał tę wojnę. Mateusz Pawlik. Dziękuję bardzo wszystkim kibicom. Czekajcie na więcej, bo to dopiero początek. Damian Piwowarczyk, szczęśliwy po kolejnej zwycięskiej walce dla Federacji KSW. Ten czas już nam tutaj płynie. 11. walka dla Federacji KSW. No ale dzisiaj powiem tak, troszkę było rozpędu w tej walce, trochę chaosu, troszkę awantury. Też miał swój plan Belg na ten pojedynek, natomiast nie udało się w stójce, to wrócił parterowiec, gilotynka i po 2 minutach było po zabawie. Tak myślałem, że Cedric zacznie mocno, zawsze zaczyna mocno walki. Wiedziałem, że będzie... Ja też dziękuję, Białogard, też dziękuję. Wiedziałem, że będzie obalał. Może nie sprawdził początku mojej kariery, że jednak wywodzę się z parteru. Lubię latające gilotyny, fakt. Niebezpieczna technika, ale przy takich długich łapach wchodzi. Ale trzeba powiedzieć, że też chłopak tutaj mimo tego wzrostu ma dobry zasięg, ta odwrotna pozycja. No i widać było, że te ciosy ważą. No uważam, że dla mnie bardzo niewygodny przeciwnik, ponieważ długie łapy mimo krótkiego wzrostu, jak na tą kategorię, mańkut, zapaśnik i zaczyna walkę jakby od razu bardzo szybko, a ja jestem zawodnikiem, który się wkręca, więc taki troszeczkę kryptonit na mnie, ale się udało. Poczekaj, spojrzymy na narożnik. Jaka ocena, jaka nota od trenera? No tak kiwnął, że tak, musimy teraz. 4. A i pokazał do góry, jak tutaj cesarz, tak, Cezar, także wiesz, jest dobrze, także chyba nota wysoka, co dalej? Wakacje. Czas troszeczkę odpocząć. 3. walka w Uniku, 3. walka w ciągu roku tak naprawdę. Muszę troszeczkę dać się zregenerować ciału, ale oczywiście bardzo bym chciał jeszcze wrócić w tym roku. Celowałem w listopad. Woju, miej mnie na uwadze. Listopad, grudzień, może październik, zobaczymy. No to słuchajcie, miała być wersja 2.0, załatwione to wszystko w 2 minuty. Damian Piwowarczyk, duże gratulacje, brawa raz jeszcze. Weteran organizacji KSW Roman Szymański. Tutaj było słychać, jak ten kamień spadał z serca po 3 porażkach z rzędu, ale po świetnych walkach. Dzisiaj Roman Szymański znów na zwycięskiej ścieżce i chyba trzeba powiedzieć na początek, boxing is boxing. Jest. No ten kamień spadł mi z serca, to chyba było teraz widać przed chwilą. Nie będę ukrywać, że przed każdą walką mówię sobie w głowie, że nie będę płakał, ale to się dzieje samo. Wkładam w to tyle emocji, tyle swojego życia, zdrowia, że no kurwa nie umiem inaczej, no zawsze mnie puszcza. Na początek chciałbym podziękować Kacprowi i ja już tutaj przed chwilą na werdykcie mu powiedziałem, ale chciałbym to jeszcze, żeby wybrzmiało. Ja przegrałem 3 walki z rzędu i życzę mu, żeby nigdy się nie poddawał, szedł do przodu, bo jest zajebistym zawodnikiem. Przede wszystkim jest tutaj od was z Trójmiasta. Chciałbym, żebyście zrobili dla niego wielkie oklaski, bo bez niego to by się nie wydarzyło. To po pierwsze. Liczyłem na 3 rundy mega wojny. Wyszło jak wyszło, ale taki jest właśnie sport. Idąc dalej, bo dużo mam do powiedzenia, a mało czasu, chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy to tworzą, którzy stoją za moimi plecami, którzy przyjeżdżają dla mnie na galę, kibicują przed telewizorami i cała trybuna. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy kibicują, doceniają to, co robię w moim życiu i te pomarzenia. Chciałbym podziękować wszystkim moim trenerom, całemu klubowi Czerwony Smok. To są naprawdę ludzie, bez których mnie by tutaj nie było. Chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, że ja to doceniam, jak kładę się spać tydzień, 5 dni, 1 dzień przed walką, to myślę o tych ludziach. Myślę, że bez nich by mnie tu nie było i jestem przekonany, że oni są ze mnie dumni. Ja jestem dumny z nich, że oni są tutaj ze mną, mnie reprezentują. Nieraz przegrywaliśmy. Ostatnie 3 walki zawsze byli za mną, są dzisiaj. Nieraz jeszcze wygramy dzisiaj. Chciałbym podziękować mojej Natalce, która mnie wspiera na co dzień. Wychowujemy mega synka Franka. Wszystkim najbliższym naprawdę, o których pewnie zapomniałem. Ale przede wszystkim na koniec chciałbym, żeby mocno wybrzmiało, bo to, że za chwilę tutaj odbiorę złoty puchar, to jest dla mnie wielka nagroda i każdy ten puchar jest cenny w moim życiu. Ale chyba cenniejsze jest to, że stoję tutaj przed kilkunastoma tysiącami ludzi. Jeszcze więcej ogląda to w telewizji i ja mogę teraz coś powiedzieć. Jeżeli mogę coś powiedzieć i
jakiś procent może mnie odsłucha, to chciałbym, żebyście dbali o swoich bliskich, bo oni są najważniejsi. Jeśli siedzą obok was teraz na trybunach, to ich przytulcie, dajcie im buziaka. Jak wrócicie do domu, to zadbajcie o nich. Ci najbliżsi są najważniejsi. Ci, którzy idą za wami w ogień. Pamiętajcie, cała reszta w tym życiu to tylko biznes. Ci najbliżsi się liczą. Ci, którzy tu stoją, którzy siedzą obok was i którzy pójdą za wami w ogień. To jest jedna najważniejsza wiadomość. I druga, chciałbym dzisiejsze zwycięstwo zadedykować 2 osobom. 2, bez których nie umiałbym pewnie latać, tak jak dzisiaj, jak mamy w Underdogu. Jest to świętej pamięci mój tata i mój trener Manolo świętej pamięci, którzy mnie poniekąd wychowali, zawsze będą w moim sercu. Niezależnie, czy są na tym świecie, czy na drugim. Najbliżsi, ci, co was tworzą, są najważniejsi. Pamiętajcie o nim. Także tato, Manolo, pamiętam o was. Dziękuję, że dzięki wam mogę tu być. Naprawdę najbardziej sobie cenię tych moich bliskich ludzi. I będzie dla mnie największą nagrodą, jeśli ja krzyknę Manolo, a cała hala odkrzyknie hej na mój sygnał, żeby oni tam u góry usłyszeli. Manolo! 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 Dziękuję, kocham was! Słuchajcie, było tak mądrze, tak wzruszająco, że nie ma już sensu pytać o nic, co było w tej walce. Dziękuję, Roman. Dziękuję bardzo. Jest trudna, ale z jednych najpiękniejszych chwil, bo miałem to powiedzieć po wygranej walce oczywiście, ale tak jak Romek powiedział, że nigdy Kacper się nie poddawaj, nigdy na pewno Romku się nie poddam. Po walce z Robercikiem miałem bardzo ciężki okres w życiu. Depresja mnie dopadła, ale to też nie z powodu przegranej walki, tylko dużo rzeczy się nałożyło. Przez 2 miesiące nie wychodziłem z domu. Przez wiele tygodni chodziłem z maską na twarzy, że wszystko jest okej. Udawałem przed najbliższymi. Dlatego dzisiaj wychodziłem bez maski, bo odrodziłem się jak Feniks z popiołu. Chciało mi się żyć. Chciało mi się wrócić na matę. I mimo, że przegrałem, wygrałem szczęście w życiu i radość z trenowania. Tego, czego nie miałem przez wiele czasu i dziękuję moim kibicom. Dziękuję kibicom wszystkim tym, którzy tutaj są, bo mimo, że byłem tam, gdzie byłem, już nie chcę tam być. Chcę być tu i teraz, cieszyć się z każdą chwilą, czy wygrywam, czy przegrywam, cieszyć się sportem, bawić się sportem i jestem wdzięczny, że mogę stoczyć z Romkiem walkę. A na mój czas na wygrywanie jeszcze przyjdzie i ewentualnie muszę jeszcze kilka lekcji w życiu przerobić, żeby zacząć wygrywać ponownie. Dziękuję wam wszystkim. Bawcie się dobrze, oglądajcie dalej. Trzymam dla ciebie, Seba, kciuki. Idź tą drogą, nie zbaczaj z niej, Kacper. No tutaj panowie się jeszcze umówili na szklaneczkę piwa. Wspólną zaproponował to mistrz. No i dzisiaj ta historia i ta furora tutaj była tworzona, robiona naprawdę w trudnych okolicznościach. Jest Cebić, jest twoja armia, jest zwycięstwo, jest obroniony pas i powiem tak, zraniony Seba to jest niebezpieczny Seba. Mogę na chwilkę? No możesz. Cześć Trójmiasto! Kurde, no naprawdę Marcelo, proszę was o jedną rzecz. Zróbcie bardzo głośny hałas dla tego chłopaka, bo to co on tutaj dzisiaj zrobił, no to naprawdę czapki z głów. Brawa dla niego, jest naprawdę świetnym zawodnikiem. Kurczę, to był ciężki pojedynek, strasznie ciężkie pięści ma Marcelo i nie wiem, prawdopodobnie też coś przedstawił mi w pierwszej rundzie. I teraz jeszcze skorzystam z chwili, bo zaraz zabierzesz mi mikrofon i chciałbym zrobić jedną rzecz. Moje ludki kochane! Gdzie jest mój sektor? Chyba tutaj wszyscy. Słuchajcie, kojarzycie coś takiego jak meksykańska fala? Od tamtej strony zaczynamy, podnosimy się w górę, hop, i lecimy w tą stronę, dookoła. Cała hala, jedziemy. Tak jest!
Dalej, 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 cała hala. Pięknie, kocham was. Sektor Arka, dołączcie się do nas. Wiem, że czekacie na coś jeszcze, ale pobawcie się razem z nami. Oje, Trójmiasto, kocham was, naprawdę strasznie tęskniłem za tym miejscem, strasznie tęskniłem za wami i dodaliście mi wiele otuchy, kiedy było ciężko w tym pojedynku. No wiedziałeś, jak mnie oszukać taktycznie, wiedziałeś, że dam cię nie złapię. Raz jeszcze duże gratulacje, ale dwa słowa o tym pojedynku, bo to, o czym powiedziałeś. Bardzo trudny pojedynek, zawodnik niekonwencjonalny, walczący w bardzo specyficznym stylu. Ciężkie ręce, wydawało mi się, że w pierwszej rundzie też już poczułeś tę łydkę, tę lewą łydkę. Coś mi tam chrupało, przeskakiwała mi jakaś kość chyba w środku. A poza tym zauważ, ci wszyscy zawodnicy z Ameryki Południowej, oni inaczej biją, inaczej się składają do ciosu, biją wąsko, biją bardzo mocno, celnie. No, prawda jest taka, że dopiero w trzeciej rundzie zacząłem czuć, Marcelo, trenerzy cały czas mi podpowiadali, co mam robić, ale ja w ogóle tego nie czułem przez pierwsze dwie rundy. W trzeciej dopiero tak trochę zacząłem więcej się ruszać, łapać ten dystans i wtedy zacząłem czuć, że już prowadzę trochę Marcelo tak jak chcę. No i tam potem weszła ta seria, nie wiem, z 4 ciosów tą tylnią ręką, no i w końcu udało się go naruszyć i potem skończyć duszeniem. Ale dostaliśmy naprawdę dobre widowisko, deski z jednej strony, deski z drugiej strony, dużo dramaturgii, sinusoida zdarzeń, tego chcą kibice. To jeszcze powiedz tylko na koniec, bo ucięliście sobie bardzo taką długą pogawędkę z tłumaczem Radkiem Paczuskim, co tam powiedziałeś Marcelo, bo rozumiem, że komplementy i wróżysz temu chłopakowi naprawdę sporą przyszłość w Federacji KSW. Tak, no on był moim odkryciem zeszłego roku w polskim MMA, ponieważ zrobił kilka mocnych pojedynków, w tym wygrał m.in. z moim przyjacielem Sylwkiem Millerem, który gdzieś tutaj siedzi na trybunach, także pozdro Sylwek. Udało mi się ciebie pomścić, no ale naprawdę jest mega kozakiem. Wrzosek, Arek, Wrzosek. Tu już się zaczęło, stary, tu już się zaczęło, to chyba musimy się cieszyć i powoli uciekać. Tak, w każdym razie dokończę tylko tyle. Uważam, że nasza historia jeszcze się nie skończyła. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że jeśli nie jest dobrze, to znaczy, że to nie jest koniec, więc to jeszcze nie jest dobrze dla niego, więc to prawdopodobnie to nie jest koniec, jeszcze ta historia się nie skończyła. Panie i panowie, mistrz kategorii koguciej organizacji KSW Sebastian Przybysz. Jeszcze musimy oddać też słowo tej pretendentowi po takiej walce. Marcelo, ja tylko mogę powtórzyć to, co powiedział Sebastian Przybysz. Ty nie miałeś prawa dzisiaj tutaj w tej walce mistrzowskiej postawić trudnych warunków po tym wszystkim, co się działo. Dowiedziałeś się wczoraj rano, a wszedłeś do tej walki i dałeś Sebkowi niesamowicie mocny pojedynek. My jesteśmy wszyscy pod olbrzymim wrażeniem, nie możemy się doczekać tego, co pokażesz dalej w kategorii koguciej. Witamy i bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Ayer recibiste la noticia sobre esa pelea, fue una sorpresa para ti, pero hiciste un gran show, una gran pelea. Estás muy bienvenido en la Federación de KSW. Primero que nada, quiero agradecer a Dios, a la empresa de KSW por la oportunidad de estar hoy acá, a cada una de las personas que están en la grada apoyándonos, a Arek, al equipo de UNIC, muchas gracias. Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu, dziękuję Federacji KSW, dziękuję wszystkim ludziom, którzy są tutaj na sali, dziękuję ekipie Unique Fight Club, dziękuję tutaj kibicom Arka, całej ekipie, która jest tutaj na trybunach. No i tyle, tak? No to ja tylko na koniec powiem tak samo jak Sebastian Przybysz, ponownie. Dzisiaj się nie udało, tak jak też wczoraj na ważeniu mówił Sebek. Na pewno kiedyś jeszcze nadejdzie ten moment, że zawalczysz o ten pas. Dzisiaj to nie był ten dzień, ale jestem też przekonany, że jeszcze kiedyś będziesz pretendentem do tytułu. Lo que dijo Sebastián, que hoy no fue tu día, no ganaste, pero ¿estás seguro que algún día vas a llegar a ese momento otra vez para pelear por el cinturón? ¿Qué crees de eso? Hermano, no pongo excusas, perdí, él ganó y ganó bien. No tengo ni la más mínima excusa, hizo un excelente trabajo, pero todos sabemos que no fue mi pelea. Vuelvo, repito, no me excuso, pero no fue mi pelea. Yo, si él acepta, su equipo, la empresa, yo estoy dispuesto a tener más tiempo de preparación y volver a encontrármelo en el octágono y estoy seguro que vamos a dar una guerra muchísimo más interesante. Nie chcę szukać żadnych wymówek. Oczywiście wielkie gratulacje dla Sebastiana, niesamowita walka, jest wielkim mistrzem, ale chciałbym taki pojedynek stoczyć po raz kolejny z pełnymi przygotowaniami i jestem pewien, że możemy dać jeszcze większą wojnę.
Jestem też o tym przekonany, szanowni państwo. Duże brawa za to, co dzisiaj zrobił Marcelo Morelli. Many things can change, but there is three things that are still taxes, death and fear, and still the freeze. Man, you are just incredible. Again, KSW is throwing everyone at you, but you remain the best, undefeated, the longest reigning champion in the whole world of MMA. Huge congratulations, champ. Thank you so much for the opportunity, KSW. Thank you, Martin Maciek. And I know your guy lost tonight, but thank you so much to all the fans who make my dream possible. And thank you to Arik, a warrior and a gentleman. Powiedziałem o tym, że są trzy pewne rzeczy na świecie. Podatki, śmierć i to, że po walce Phila usłyszymy and still, bo to już jest powoli tradycja. Są pewnie ludzie, którzy nie pamiętają czasów, gdy było inaczej i potem odniosą się też do tego, że zostaje Phil na tronie, jest najdłużej panującym mistrzem na świecie. Phil podziękował, powiedział, że tak jest i też przekazał pozdrowienia dla Arka Wrzoska, który jest niesamowitym fighterem i gentlemanem. Phil, after two calf kicks, after one high kick, you decided that this is no more. We are going to my game and you took him down. Did you know that it will be so easy to take Arek Wrzosek down because it looked like flawless win? No, I think there's an element of just a nicely timed shot. I don't think he's easy to take down. He unloaded on me and I shot at the right time. That's the game. He could have knocked me out. Or my worst nightmare was just getting calf kicked all night. I'm glad I got him out there early and I respect the man and thank you. To był mój największy koszmar, żeby przyjmować te niskie kopnięcia na łydkę, więc po tych dwóch uderzeniach zapytałem, czy miał dosyć po prostu tego scenariusza. Phil the Freeze nie powiedział, że to był po prostu znakomity timing tego sprowadzenia. Dalej myślę, że Arek Wrzosek może być trudny do sprowadzenia, ale po prostu ja wybrałem idealny moment i udało się. Phil, what's now? We are in the Free City, one of your best places in Poland. What's now? How do you will enjoy the weekend now? We're going to drink 100 beers. We'll go to Sopot, we go dancing, and we live life to the full, as always. Thank you. Będziemy tańczyć, wypijemy 100 piw i będziemy się bawić do końca tego weekendu. No i pierwsze z tych 100 trunków już ląduje w rękach Phila the Freeze'a. Szanowni Państwo, niepodrabialny Phil and Steel the Freeze! A Philowi, słuchajcie, tutaj poszło również szybko z tym kubeczkiem. Ze mną jest Arek Wrzosek, to myślę, że zanim o walce, na początek kilka słów do twojej armii. Chcę im bardzo podziękować, bo dzisiaj nie poszło, nie wiem, czy ich zawiodłem, czy nie poszło tak jak zawsze. Nie przegrałem walki od 7 lat. 10 wygranych z rzędu, to była moja pierwsza porażka od paru lat. Wszyscy się... No zobacz, oni jeżdżą za mną po całym świecie. Kilometry, czy walczyłem w Stanach, w Dubaju, w Belgii, w Holandii. Wszyscy zawsze ze mną w miarę możliwości jeżdżą. Są ze mną zawsze. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zawiodłem, że będą mnie wspierać dalej. No, przyznam szczerze, że trochę się cieszę, że tą porażkę pierwszą od paru lat zaliczyłem z rąk Phila, bo to jest Phil the Freeze, jeden z najlepszych zawodników w tym momencie na świecie. Nie wiem, broniliśmy te obalenia na treningu tak naprawdę od paru lat, pod każdą walkę się tak przygotowuję. Nie wiem nawet kiedy znalazłem się na ziemi, naprawdę nie wiem, czy to za duży respekt przed tymi zapasami, bałem się jakoś nie wiem, pracować na nogach, nie mam pojęcia, muszę sobie obejrzeć to na chłodno, bo film mnie przewrócił, parę razy uderzył, nie wiem, jakie zamieszanie się wkradło w moją głowę. Nie wiem, dobra, nieważne. Bardzo wszystkim dziękuję za przybycie. Jesteście kurwa zajebiści. Mogę naprawdę cały świat pozazdrościć takich ludzi, przyjaciół. Zresztą, co będę ci mówił? Wiesz co, to jeszcze tylko 2 słowa, bo w zasadzie mieliśmy nakreślony konkretny scenariusz tej walki. Wiedzieliśmy, że jak stójka, to Arek. Jak już znajdziesz się na ziemi, to będzie bardzo ciężko. Zacząłeś dobrze od tych 2 dokładnych, mocnych kopnięć w łydkę, natomiast trzeba powiedzieć, idealny timing sprowadzenia w wykonaniu Phila i to jest zawsze takie zetknięcie się z rzeczywistością. Z jednej strony człowiek wie jak się przygotować, co chce zrobić, ale potem się zderza z tym rywalem na żywo. Ty to jakby traktujesz w kategorii po prostu tego timingu, tego momentu, nieuwagi, świetnego wejścia Phila, czy spodziewałeś się, że będzie łatwiej?
W stójce nie, no wiedziałem, że Phil będzie czekał na mnie, będzie chciał mnie wciągnąć, ja byłem na to gotowy. Nie wiem, no jeśli mówi, że to był świetny timing, muszę to obejrzeć. Czy to był jakiś mój dziecinny błąd, czy Phil naprawdę super zszedł mi do tych nóg. Nie wiem, no też wydawało mi się taki moment, poczułem, że kontroluję ten clinch i to przechwycenie nóg. Wywróciłem się, jeszcze mnie poddał na domiar złego. No nie wiem. Ale stary, jesteś odważny, łapiesz momenty, idziemy dalej. Arek Wrzosek, ja jeszcze mam dla ciebie coś, bo coś upuściłeś. Rzuciłem z nerw. Chciałbym bardzo podziękować Philowi, całemu teamowi. To są świetni ludzie. Bardzo ciężko się z kimś takim walczy. Super gentleman, super facet, super sportowiec. Bardzo doświadczony. Przyznam szczerze, jakbym się tutaj nie bił z nim w kategorii, to każdy obóz spędzam u niego. Ale niestety jesteśmy rywalami i obiecuję mu, że jeszcze do tej walki wrócimy. Great respect from Arek to you.